powolutku podchodzimy sobie na Koprową Przełęcz. Są takie zakosy, ale jak się idzie takim wolnym tempem, to nawet trudno się zmęczyć. I pogoda letnia. Te wczorajsze huragany gdzieś minęły na całe szczęście. Idzie się bosko. Szkoda w sumie, że dzisiaj przedostatni dzień, a jutro we wtorek wracamy. Ale jeszcze mamy dzisiaj cały dzień i jutro. Także spoczko. Wyżnia Kobrowa Przełęcz. 2180 metrów właśnie weszliśmy i dalej idziemy w tamtą stronę, w dół. Nie będziemy na Koprowy szczyt wchodzić. Ciekawa, ładna i bardzo długa dolina i też dużo spadku wysokości, bo tam z Przełęczy prawie 2200, a tu z tego co patrzyłem na mapę, to chyba będzie około 1500 metrów. Także 700 metrów w dół to jest kawałek, w szczególności, że zaraz będziemy z powrotem podchodzić na Przełęcz Zawory i Gładka, czyli znowu do góry. Renta chyba nie ma już sił. Nie, ja mam strasznie zmęczone nogi. I trzeba jeść. Tu jest budka. Idziemy tam, odpoczniemy. Tak. Ale to za chwilę. Najpierw chwila przerwy, jakieś kanapki, coś do picia, regeneracja, zebranie sił i dalej w drogę. Właśnie minęliśmy rozejście i teraz idziemy szlakiem, który prowadzi na Przełęcz Zawory, nieopodal Gładkiego Wierchu i również Gładkiej Przełęczy. Na początku tej ścieżki była tabliczka, że chodzimy tu na własne ryzyko, bo jest ryzyko przewracających się drzew. Ale mi się wydaje, że to ryzyko nie jest zbyt duże, bo wszystkie drzewa już są pozwolone. Tak, ale i tak idziemy na własne ryzyko. Znowu pod górę. Taki super widoczek mamy. Piękny wodospad. Pogoda się niesamowicie udała. No, udało się. Weszliśmy na Przełęcz Zawory. Sedlo Zawory, tak się nazywa po słowacku. Zaraz wam powiem wysokość. 1877 metrów, ale byliśmy już dzisiaj wyżej. I patrzcie się, jaki jest cudowny widok. Nie ma chmur. Takie smugi, to co zostawiają samoloty. Widoki we wszystkie strony. Po prostu cud.
Witajcie. Mamy, tak myślę, 22 październik, wtorek. No, piąty dzień, zaczynamy piąty dzień naszej wędrówki, ale też już ostatni. No bo tak się stało, że jedzenie się skończyło, gaz prawie pusty. No, jeśli nam jeszcze dzisiaj wystarczy na śniadanie i na kawę, to będzie dobrze. No i czas się skończył. I czas bo się mam skończył. inne rzeczy do robienia. Dokładnie. Niestety. To był taki mały wyskok w Tatry, ale to wystarczy te 5 dni. Chociaż jak teraz pogoda się zaczęła, to może warto by troszeczkę dłużej. Dzisiaj mamy bardzo zdrowe śniadanie. A co Dwie będzie? zupki chińskie. O, złoty kurczak i Curry. curry. Jeśli się udaje podgrzać wodę, zanim gaz się skończy. Udało się. Teraz chwilę czekamy, aż się zaparzy. Tylko sobie nie myślcie, że to jest takie jedzenie, które jemy na co dzień. Po prostu zawsze, jak gdzieś idziemy w góry, czy jedziemy na rowery, bierzemy po parę zupek chińskich. W tym wypadku to były 4. Na zasadzie na czarną godzinę, a nuż się przyda. No i dzisiaj nam załatwiły śniadanie, bo zostało nam jeszcze kawałek chleba, ale to będzie na posiłek w czasie dnia, czekolada i chyba tyle, nie? Tak. No, także A teraz tak naprawdę przedwczoraj jak robiliśmy zakupy, to liczyliśmy z tymi zupkami. liczyliśmy dokładnie. Można było więcej kupić, ale przynajmniej je teraz zużyjemy. Liczyliśmy, że już nie będzie czarnej godziny. No i przywitało nas słoneczko. Akurat jak kończymy śniadanie, ale przed kawą. O, właśnie jesteśmy na gładkiej przełęczy. Zawory, czyli ta przełęcz, gdzie byliśmy rano, tutaj, z tej strony. A tak mniej więcej za plecami powinien być widoczny Zawrat. A tu w dole oczywiście mamy piękną dolinę 5 stawów polskich. O, słuchajcie, jesteśmy w dolinie. Musieliśmy się rozebrać, bo znowu się zrobiło strasznie gorąco. Jak w lecie. A teraz sobie przypominam te 2 dni temu na tej grani, jak wiało, to była masakra. Już myślałem, że w pewnych momentach, że odlecimy. Dobra. Tak. Idziemy, podejście na Zawrat. Proszę. Tak. Z tej strony już prawie Zawrat, a tutaj gładka przełęcz. A w dole oczywiście Dolina 5 Stawów Polskich. Weszliśmy na Zawrat. Myśleliśmy, że pójdziemy na Świnicę w tamtą stronę, ale jest tabliczka, że jest obryw i szlak jest zamknięty, także nie ryzykujemy. Stwierdziliśmy w takim razie, że zmienimy plany i pójdziemy taki odcinek Orlej-Perci do Koziej Przełęczy. Około godziny 10, zobaczymy ile nam to zajmie i stamtąd już raczej będziemy schodzić w dół.
Jak Dorenda idzie? Na tych łańcuchach? To jest okej. Ale jest ekspozycja, nie? Tylko idź, bo ktoś za nami idzie, będzie czekał. Tu nie jest najgorzej. No więc mówią, że cała Orla Perć to najtrudniejszy szlak turystyczny w Polsce. A my dzisiaj tylko fragmencik. No ale i tak, jak widzieliście, łańcuchy tam z tyłu, gdzie Dorenda jeszcze walczy, są. Ale są też takie fragmenty jak ten, że po prostu można iść. Zresztą oczywiście większość takich fragmentów jest. Te z ekspozycją, z łańcuchami, ich zdecydowanie mniej, ale są, no bo trzeba różne turnie, żleby, szczyty mijać. Tak, tu powinienem iść w dół. No, więc teraz skończę nagrywać, bo tutaj muszę mieć 2 ręce wolne. Oj, płyta. Dorenda, Płyty są najgorsze. jak się idzie? A, w porządku. Tylko trzeba się nie spieszyć. Jako I wszystko robić w swoim tempie. osoba pochodzenia holenderskiego nie miałeś dużo w dzieciństwie przynajmniej kontaktu z górami, nie? No nie, Z takimi szlakami, szczytami nie miałam. nie miałeś. Ale to kiedyś już przeszłam. Mhm. No, ale też byłoby łatwiej pewnie na lekko niż tak jak teraz idziemy, nie? Tak, jasne. Łatwiej zachować równowagę bez plecaku. Chwilę odpoczynku i dalej, nie? Tak. To było ujęcie master shot. Fajny widok tu mamy, czarny staw gąsienicowy, kościelec, zadni kościelec. W tej przełączce widać na drugim planie Kasprowy Wierch. Dorenda schodzi bardzo długą drabiną i robi to bardzo ostrożnie. A drabina wydaje bardzo dziwne, niepokojące dźwięki. Jest w porządku. Ale jest taka cieniutka. Jesteś? Za nami Kozia Przełęcz. Właśnie z niej zeszliśmy. No i teraz przez Czarny Staw zejdziemy do Murowańca. Tam przerwa kanapkowa i dalej już pewnie do Zakopanego najłatwiejszą drogą i do Krakowa. Koniec wakacji. A kto nie chce wyżej wchodzić, to może sobie po prostu przyjechać w okolice hali gąsienicowej i przyjść pod Czarny Staw i też zobaczy również fajne widoki, oddycha świeżym powietrzem, pogrzeje się w słoneczku, jeśli będzie taka pogoda jak dziś. Także na takie rzeczy
też Was zachęcam. Murowaniec już za nami, a my schodzimy do Zakopca. O, czas jest dobry, jest jakoś chwilę po 15. Także już dzisiaj do Krakowa i koniec tej 5-dniowej przyjemności. Dorenda się trochę strachu najadła, ale co tam? Nie było najgorzej, nie? Ty się bałaś wysokości, ja się bałem niedźwiedzia, Tak. który miał przyjść, a nie przyszedł na szczęście. O, zaraz będzie fajny widok jeszcze na Zakopane. Zjechaliśmy z Kuźnic do Zakopanego, wyszliśmy na wylotówkę, jest chwilę po 5 i próbujemy coś łapać do Krakowa. No. Jeśli się nie uda, to jeszcze wrócimy do dworca i pojedziemy autobusem. Ale jest szansa. Do zmroku myślę, że godzinę czasu mamy, a potem nas czeka autobus. Także na pewno dojedziemy, no najwyżej autobusem.